Po przylocie do Kartageny wybraliśmy dzielnicę, w której śpimy, która nazywa się Getsemani. I ta dzielnica charakteryzuje się tym, że jest w niej dużo, śpi tutaj bardzo dużo backpackersów, podróżników, wiecie, po kosztach, czyli coś, co dokładnie my robimy. I zdecydowaliśmy się na to z kilku względów. Po pierwsze, ta dzielnica żyje właściwie z młodych turystów, z dużej ich ilości, więc ceny muszą być niskie i tak jest z hostelem, tak jest z jedzeniem. W porównaniu na przykład do centrum Starego Miasta, które jest niesamowicie sztucznie turystyczne i jest bardzo, bardzo drogie w porównaniu do tego, więc tutaj ceny są super. Widać w każdej porze dnia, jak ludzie sprzątają ulicę, co jest niesamowite. Wiadomo, dużo turystów, tanie jedzenie, plastik, to wszystko generuje śmieci i oni to sprzątają na bieżąco. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj mało prawdopodobne, że stanie wam się coś złego, bo jeżeli, nie daj Boże, stałoby się coś jednemu turyście, wpadłoby to do mediów, obiegłoby to świat, ta dzielnica straciłaby główny dochód. Więc to jest super miejsce, bo jest tanio, jest w porządku i dbają o turystów, bo dajemy im pieniądze. Więc Getsemani to jest naprawdę miejsce, które szczerze mogę wam polecić. To jest jedno z takich bardziej instagramowych miejsc, gdzie po prostu ludzie robią sobie zdjęcia, bo są narysowane skrzydła na ścianie, no i wiadomo, to zawsze wygląda fajnie na zdjęciach na Insta, więc zaraz też sobie takie strzelę, a co mi tam? Staramy się jak tylko możemy właśnie wspierać takich małych przedsiębiorców, nie iść do miejsc typu właśnie McDonald's albo jakieś sieciówki, tylko najważniejsze jest to, żeby właśnie okazać jakieś takie wsparcie dla tych ludzi i dla małych biznesów. I to jest jedno z takich naszych miejsc ulubionych, gdzie jemy, kupujemy drożdżówki, różnego rodzaju wypieki. Wszystko jest robione na świeżo, a to jak tutaj działa, to jest po prostu kosmos. Na takim bardzo prowizorycznie zrobionym dźwigu z góry są podawane z pieców na blachach gotowe wypieki. Panie wykładają na dole, lokalsi mogą sobie siedzieć, turyści płacą od razu, żebyście im nie zwiali. Mega, mega, mega klimat. Bardzo typowa rzecz w Kolumbii i super pamiątka to jest coś, co się nazywa mochila. To są torebki ręcznie wykonywane. One są bardzo, bardzo solidnie wykonane, bo ten pasek jest po prostu wszyty w ten materiał. To jest razem splecione. I te torebki jest coś pięknego. Mają właśnie takie frędzle, to można sobie związać i zrobić z niej taki worek, albo po prostu nosić rozpiętą, jeżeli chcecie coś, nie wiem, butelkę wody czy coś innego wsadzić. To jest tak pięknie i tak solidnie wykonane i wcale nie jest jakoś szalenie drogie, że stwierdziłam, że to jest obowiązkowa rzecz, którą muszę tutaj kupić. Nie chcę tego kupować w sklepach, chcę to kupować od ludzi na straganach i ja wybrałam sobie właśnie ten kolor. I dla mojej chrześnicy, na punkcie której zwariowałam totalnie, wzięłam też taką małą mochilę w tym samym kolorze, tyle tylko, że w mniejszym rozmiarze. Cudo. Dos, por favor. Najgorsze w podróżowaniu z bagażem podręcznym to jest to, że już jak lecimy, to jesteśmy tak trochę upchani, a trzeba jeszcze wrócić i to z pamiątkami. I to jest... No, to potrafi być niezły Tetris do ogarnięcia. Gracias.
Postanowiliśmy wczoraj wybrać się na wycieczkę, która polega na wejściu do wulkanu, w którym jest błoto właśnie z tego wulkanu, i pójść na taką jakby właśnie oczyszczającą, turystyczną, bądźmy szczerzy, atrakcję. Tak samo jak w Izraelu byłam w Morzu Martwym i też wszyscy tam się tym błotkiem okładają. No, fajna atrakcja, dobra, raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Byłam, zobaczyłam, spróbowałam. Cały czas odmawialiśmy tym wszystkim ludziom, którzy was zaczepiały odnośnie wycieczek, a w pewnym momencie zobaczyliśmy właśnie zdjęcie tego wulkanu i stwierdziliśmy w sumie czemu nie. Zapytaliśmy się pani, jaka jest cena od osoby, powiedziała, że to jest 70 zł, tutaj można mocno negocjować, więc zapytałam się, jaka jest cena za 2 osoby, pani powiedziała 120. Bardziej negocjować nie chcieliśmy, chociaż pewnie można by było, bo umówmy się, 60 zł finalnie od osoby za transport tutaj, za wejście do tego wulkanu, też jest wliczony w to posiłek i później jeszcze plaża, to umówmy się, 60 zł na wakacjach. To jest nic w porównaniu do tego, ile na przykład płaciłam w Republice Zielonego Przylądka za właśnie taką kilkugodzinną wycieczkę, więc jest taki poziom, poniżej którego nie schodzimy i nie próbujemy na siłę negocjować, bo po prostu nie wypada i no nie, no aż taką Graszyną nie jestem. Rybka, gdzie jesteśmy? Do wulkanu. Jesteśmy przy wulkanie. Przy wulkanie, tak. Naturalnie. Jest kolejka do wulkanu. Tak właśnie wygląda autokar, którym przyjechaliśmy. No typowo turystyczne miejsce. Tutaj pewnie będziemy jedli. A tu zaczyna się najlepsze, bo jest właśnie kolejka do wulkanu. I na górze pewnie powstają super zdjęcia z wakacji, mega instagramowe i tak dalej. No ale tak wyglądają kulisy, po prostu wszyscy stoją. Tutaj obstawiam, że można sobie pewnie kupić to błoto później do domu zabrać ze sobą. To jest sypkie. Dobra, wrzucają nas właściwie wszystkich po kolei jak zwierzęta. Może was mężczyzna wymasować za 5 zł. Możecie też mieć pomoc w umyciu się później za 5 zł. Nie mam pojęcia, na czym ta pomoc w umyciu się ma polegać, ale jest taka opcja. No i ktoś może za was zdjęcia zrobić też za 5 zł, z czego ja skorzystam, bo po prostu nie chcę zabrudzić aparatu, więc jakby ahoj przygodo, tak? Nie są koszta. W każdym razie wrzucają nas wszystkich w zasadzie jak zwierzęta do tego błota. Teraz jak jestem tutaj na górze, to wydaje mi się to trochę takie fuj, wiecie o co chodzi? Ale dobra, jesteśmy, próbujemy. Po zejściu z wulkanu wszyscy kierują się drogą tutaj do tak zwanej laguny. W tej lagunie można się wykąpać i ta pomoc w wykąpaniu się polega na tym, że są kobiety z takimi małymi wiadereczkami na wodę i one rzeczywiście pomagają. Ja nie skorzystałam, ja od tego mam swojego faceta, więc myśmy się nawzajem umyli, aczkolwiek to też nie jest taka łatwa sprawa. Po prostu to trwa kilka minut, ale jakby jak najbardziej w porządku. I później wszyscy już czyści wychodzą i kierują się z powrotem na górę. Jak za 60 zł, które mają transport z Kartageny tutaj, to jeszcze jest też bilet, czyli wejście na górę. Dostaniemy też coś do jedzenia, ja mam dostać wersję wegetariańską. Jedziemy jeszcze na plażę i odwożą nas z powrotem do centrum Getsemani, tam gdzie my akurat jesteśmy. To uważam, że to jest bardzo fajna atrakcja. Dla mnie jedyna taka fujka, takie
How is fujka in Polish also? Obliźlistwo. Tak, jedyne obliźlistwo dla mnie to było to, że w tym błocie, jak się tak przejechało ręką, to można było znaleźć czasami albo jakiegoś ludzkiego włosa czy coś. No okej, jak ktoś jest takim wariatem jak ja i ma, wiecie, takie, jest przewrażliwione na tym punkcie, to jest takie trochę właśnie fujka, ale ogólnie ludziom się bardzo podobało, dla mnie też fajna sprawa. Co jest fajne na pewno, to jest to, że to błoto wypycha was w pewien sposób na górę, więc nie jesteście w stanie jakby się zanurzyć, tak jak jest to na przykład właśnie w Morzu Martwym, że też jesteście wypychani na górę i to jest super doświadczenie, więc jak za te pieniądze uważam, że naprawdę można tego spróbować. Tak? Tak. Would you do it one more time? Definitely yes. Would you recommend it? Definitely yes. For 60 zlotys? Would you recommend it? I think it's perfect. No a po polsku? Tak. Ja rekomenduję. Słuchajcie, no Stefano wam rekomenduje.